Słuchajcie, więc mamy ten samochodzik na podnośniku. Przypominam, Leapmotor T03, także lecimy w górę. Jak na razie jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem tego samochodu i jego możliwości, ale o tym trochę więcej później na materiale. Dobrze, pozwolę sobie popatrzeć na kółka. 15. No, to akurat taki, powiedziałbym, rozmiar całkiem adekwatny do wielkości samochodu. Profil dosyć wysoki, no bo 65. Szerokość 165. Felgi aluminiowe. Tarcze hamulcowe z przodu wentylowane. Co prawda bez nacięć, no ale umówmy się, nie rozmawiamy o samochodzie sportowym. Zawieszenie wygląda jak klon na MacPhersona, ale temu się przyjrzymy oczywiście jeszcze lepiej. Zacisk jak na ten rozmiar samochodu całkiem solidny. Idziemy na tył, żeby sobie porównać. No, z tyłu zgodnie z oczekiwaniami, tutaj też raczej bym nie spodziewał się cudów. Mamy tarczę w monobloku. Zacisk hamulcowy, oczywiście hybrydowy, czyli to jest zacisk hamulcowy, zresztą pokażę Wam to później od spodu, ale jest to zacisk hybrydowy, czyli on służy nam jako zacisk hydrauliczny i jako zacisk pomocniczy parkingowy. Dobrze, jeszcze sobie zobaczę rozmiar kółka. No i rozmiar kółka dokładnie taki sam, także tutaj mamy wszystko symetrycznie. Więc zacznę od niewielkiej krytyki, aczkolwiek oczywiście musimy pamiętać i cały czas gdzieś to trzymać w głowie, że rozmawiamy o samochodzie, który w tej chwili kosztuje na polskim rynku 70 parę tysięcy złotych brutto, a jeszcze jest objęty dopłatą. Więc tak naprawdę przy bardzo przychylnych wiatrach jesteście w stanie go kupić za zaledwie 30 parę tysięcy złotych, więc oczywiście musimy mu wiele rzeczy wybaczyć. Natomiast wydaje mi się, że w tym wypadku nawet warto, jeżeli istnieje taka opcja, jak już kupujecie taki samochód, godząc się na to wszystko, po prostu dokupić sobie tą osłonę. Więc jak doskonale wiecie, tworzymy niepotrzebne zawirowania powietrza i podwyższamy sobie współczynnik oporu powietrza i tworzymy tak naprawdę hamulec aerodynamiczny. Więc jest to absolutnie w tym wypadku bez sensu. Kolejna uwaga, którą bym miał, to są właśnie te naloty rdzawe. Wiecie dobrze, że to się niestety dzieje też w dużej ilości innych chińskich samochodów. Świadczy to o pewnym niedostosowaniu do naszych warunków. Czyli materiałowo od strony zabezpieczeń antykorozyjnych widzicie nawet tutaj ten nalot na przewodach gumowych, tak? Czyli gdzieś tutaj nam spływa korozja z jakichś elementów, czyli tlenki stali, znaczy tlenki żelaza, przepraszam, się pojawiają, co oznacza, że zabezpieczenie antykorozyjne nie jest najlepsze. I tego się już nie da zmienić. Zobaczcie też na tarcze, jak one w miarę szybko, w stosunku do wieku tego samochodu, to jest bardzo młodziutki samochód, ulegają jednak jakiejś delikatnej degradacji. Oczywiście po części składamy to na karb tego, że większość z Was jeżdżąc takimi samochodami używa rekuperacji, natomiast w tym wieku pojazdu jest to po prostu nieuzasadnione. Także jeszcze raz przypominam, przede wszystkim używajcie hamulców, a druga sprawa, no to w tym wypadku akurat podejrzewam, że to też jest kwestia materiałowa. Mamy stojan z wirnikiem w tej obudowie, która przekazuje nam energię do przekładni i do dyferencjału. To rozkłada nam oczywiście moc na półosie. Trochę wydaje mi się nieuzasadnione, że zostało to zrobione niesymetrycznie, no bo jedna półoś, jak widzicie, jest ewidentnie dłuższa od drugiej, co powoduje, że przy skręcaniu, przy przyspieszaniu te różnice tutaj powstają jakieś kątowe, no i pewnie będzie miało to wpływ na żywotność tych półosi, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Chińczycy potrafią też jakby elektroniką zdławiać to przyspieszenie i pewnie tego się też przekonamy jeżdżąc tym samochodem, że od dołu ten samochód nie rwie. I dzięki temu mam nadzieję, że uda się tą żywotność przedłużyć przynajmniej do końca gwarancji, a zaraz się dowiemy też przy okazji od właściciela, jak bardzo długą gwarancję producent na ten samochód daje. Ja jeszcze raz cały czas przypominam, że patrząc na to, co tutaj widzimy, na ten silnik, na to zawieszenie, na konstrukcję samochodu, ja nie dowierzam, że to jest tak tanie. I też pamiętajcie o tym, że ta krytyka, ona nie wynika z tego, że to nie jest warte tej ceny, to jest absolutnie warte tej ceny, tylko po prostu małe drobiazgi mogą zdecydowanie ten samochód jeszcze ulepszyć. Tutaj znowu macie te ślady korozji, zobaczcie na tarczę. Docelowo to po prostu będzie oznaczało wymianę, tylko z drugiej strony też pamiętajcie o tym, że takie tarcze w aftermarkecie, czyli zamiennikowe, które później będziemy kupować, one będą kosztowały po 50 zł za sztukę. Więc to nie jest duży problem, to tylko chodzi o to, że po prostu można byłoby to zrobić lepiej. To co, idziemy pod spód, tam gdzie jest bateria. Bateria jest w takim standardowym bayu podwieszona na podwoziu. Trochę to wygląda jak adaptacja samochodu spalinowego, być może tak właśnie jest, to też właściciel nam pewnie powie, bo na pewno lepiej od nas wie na ten temat. I tutaj znowu ta przestrzeń wydaje się absolutnie niepotrzebnie odsłonięta. Miałbym tutaj sporo krytyki w kontekście tego, jak to jest wykonane, jak jest wykonane zabezpieczenie antykorozyjne, które wygląda po prostu jak byłoby położone albo inaczej, po założeniu baterii. Widzimy tam gdzieniegdzie, nie wiem czy Wiktoria uda Ci się to złapać, ale widzimy takie niedomalowania nad baterią, czyli tam ktoś po prostu próbował tym natryskiem manewrować. Sama obudowa baterii też jest tak sklejona, znaczy to wszystko jest zrobione trochę tak jakby niedbale. No i bateria
całkowity brak osłon tutaj po bokach, tak jak mówiłem wcześniej, on powoduje, że po prostu aerodynamika nie jest w najlepszym stosunku. Także moglibyśmy spokojnie załatwić to jakimiś małymi plastikowymi osłonami, ale z drugiej strony jak sobie podliczymy ilość osłon, która jest potrzebna, no to pewnie ten samochód nie kosztowałby 70 parę tysięcy, tylko już doszedłby do 80. Więc tutaj chodzi o koszty, dlatego ja bym sugerował, jeżeli są takie rzeczy aftermarketowe, po prostu kupujcie sobie, nie wiem, na AliExpressie czy gdziekolwiek i domontujcie z czasem, bo to Wam poprawi tutaj to wszystko. Dodatkowo wydaje mi się, że warto byłoby zadbać jednak o dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne. Bo tutaj jest bardzo dużo miejsc, gdzie to wszystko jest zrobione bardzo niedbale, no i to z czasem może powodować jakieś problemy. To, czego nie lubimy w chińskich samochodach, czyli brak osłony dolnej, no to raz z tyłu, ale druga historia jest taka, że oczywiście tworzymy niepotrzebny hamulec aerodynamiczny. Po prostu, tak? To jest aerodynamiczny spadachron. Dodatkowo, jak widzicie, elementy elektroniki, czyli oświetlenia, są strasznie narażone na warunki zewnętrzne i to na pewno z czasem coś będzie się działo. Także znowu, tak samo jak mówiłem to przy bokach, tak jak powiedziałem to z przodu, postarajcie się, jeżeli możecie, znaleźć takie osłony gdzieś na rynku wtórnym, chociaż tutaj powiem Wam szczerze, ciężko byłoby ją gdziekolwiek podłączyć, bo z kolei bardzo mocno przeszkadza nam ta belka skrętna. I gdybyśmy jakby połączyli osłonę z osłoną baterii, to ta belka będzie wchodziła w kolizję, prawdopodobnie. Także trzeba zobaczyć, czy takie jakieś wyprofilowane osłony, czy cokolwiek innego się znajdzie, no bo tutaj praktycznie notorycznie hamujemy. Jeszcze tam sobie zajrzyjmy, może Wiktoria byłaby w stanie pokazać, jak wygląda właśnie konserwacja i jej wybiórczość w kontekście tego, co jest poddane konserwacji, a co nie. To wygląda tak, jakby konserwowano wcześniej samochód spalinowy, a później nałożono na niego zestaw elektryczny. Zobaczcie te wszystkie takie miejsca. Albo tak, jakby po prostu dbano o to, żeby nie zakonserwować akurat tych miejsc, gdzie najwięcej korozji może być. I teraz przechodzimy do zawieszenia. Co do zawieszenia, no to nie mam większych uwag, to jest bardzo proste zawieszenie, czyli belka skrętna, wleczona, sprężyny, amortyzator rozdzielnie, więc jak najbardziej zawieszenie akceptowalne. Oczywiście jest to konstrukcja archaiczna, ale w zasadzie ciężko w zawieszeniu coś nowego wymyśleć. No i tyle. Z relacji właściciela, o czym będziemy zresztą też z nim po drodze rozmawiać, wynika, że to zawieszenie jest bardzo twarde, a z kolei on porównywał to z samochodem, który był w salonie i tam było miękkie, więc też musimy spróbować przynajmniej dojść do tego, z czego to wynika. Natomiast znowu, ja cały czas przypominam, mówimy o samochodzie za 70 parę tysięcy, który po dopłatach maksymalnych wychodzi 30 parę tysięcy, więc jeśli Was stać, to zróbcie sobie, uzupełnijcie sobie konserwację, uzupełnijcie sobie osłony, jeżeli są dostępne i będziecie mieli samochód na bardzo długie lata. Z tego co kojarzę, bateria tutaj, ta, która jest podwieszona, to jest LFP, czyli znowu, o tym będzie materiał, albo był, to zależy, w którym momencie Wam puścimy akurat ten film. Bateria LFP jest najbardziej pożądaną w kontekście samochodu elektrycznego używanego. Czyli gdybyście kiedyś w przyszłości kupowali ten samochód, mówię to do tych, którzy będą oglądać ten materiał za 3-4 lata, to wiedzcie, że ta bateria jest w stanie dużo więcej wytrzymać i mamy na to badania, które potwierdziły, że w Teslach przynajmniej baterie LFP zachowują po 10 latach, w teorii, czyli powyżej 100 000 mil przebiegu, zachowują powyżej 90% sprawności, czyli zdecydowanie lepiej niż w bateriach NMC. No i chyba tyle, jeżeli mogę się wypowiedzieć. Wrócę tu jeszcze tylko trochę do hamulców. Jeszcze raz Wam pokażę. Tutaj Wiktoria, jakbyś mogła pokazać, jak już mocno na parę dni użytkowania ten samochód zdegradował. No i oczywiście wskażę na to, że mamy zaciski hamulcowe hybrydowe, czyli zacisk hydrauliczny połączony z elektrycznym, który służy nam jako parkingowy, ale jest to absolutny standard. To tyle, jeżeli chodzi o Leapmotor T03 na podnośniku. Teraz się przejedziemy z właścicielem, porozmawiamy, a później zrobimy standardowy test. Jestem z właścicielem tego pojazdu. Dziękuję Ci przy okazji, Michale, i witam Cię serdecznie na naszym kanale. Później Wam też dam linka do kanału Michała, jakbyś też pokrótce powiedział, co Ty robisz na swoim kanale. Na naszym kanale głównie zajmujemy się turystyką wyjazdową z przyczepą kempingową, a to auto elektryczne zostało nabyte z czysto takich pragmatycznych pobudek, po prostu na stanie w korkach i jako koszyk na zakupy. I na pewno tą rolę będzie świetnie spełniać. I teraz, bo jak żeśmy rozmawiali na temat tego samochodu, zanim go przywiozłeś, mówiłeś parę rzeczy na jego temat, których już się dowiedziałeś. Jakbyś się podzielił też z widzami, co Cię irytuje, a co Ci się podoba w tym samochodzie? Znaczy zakup był spowodowany oczywiście ceną, bo cena jest niezwykle atrakcyjna. Katalogowo to auto kosztuje 75 000 złotych, natomiast z dopłatą dla osób prywatnych, nie biorąc leasingów, dopłata wynosi 30 000 złotych, więc cena wtedy jest 45 000 złotych.
no to jest cena takiego dobrego roweru, można powiedzieć. No dokładnie. Żeby oszczędzać nasze drugie auto, to zdecydowaliśmy się na zakup takiego malucha, żeby po prostu było do stania w korkach na co dzień, na dojazdy do pracy, na dojazdy do sklepu, a auto spalinowe jeszcze, które nam służy do ciągnięcia przyczepy kempingowej, po prostu będzie głównie w trasy używane. Okej, no i teraz co Ci się w tym aucie podoba? Oprócz ceny oczywiście. Wiesz co, no podoba mi się sposób, w jaki jeździ elektryk, że mam taką płynność, że to jest, no można powiedzieć automat, tak? Chociaż nie wiem, pewnie tu skrzyni biegów nie ma. Stricte nie ma. Stricte nie ma, ale jest tak jakby była. Praktycznie używa się tego auta jednym pedałem. W trybie eko jest duża rekuperacja. Co widzieliśmy na Twoich hamulcach. Co tak, widzieliśmy, bo hamulce są rzadko używane, więc trzeba przełączać na tryb neutral albo sport co jakiś czas. No, wygląd zewnętrzny, rzecz gustu. Jest taka mała taksóweczka londyńska. 4 osoby tu tak się na ścisk zmieszczą, natomiast to bardziej będzie auto dla 2 osób plus zakupy jakieś. Lub dziecko małe jeszcze. Lub małe dziecko. Wnętrze jest całkiem przyjemne. Kierownica jest taka obszyta ekoskórą. Tu są boczki takie, że nie uwiera nic w łokieć. Co do środka, to powiem Ci szczerze, naprawdę nie ma wstydu jak za te pieniądze. Patrząc, to jest szyberdach faktycznie? To jest szyba. Szyba, czyli nie Nieotwierana. To jest szyba. Ale przesłonę masz, zobacz. I to chyba elektryczna tak, jest przesłona. Elektryczna przesłona za Można ją 70. sterować albo z przycisku, albo z ekranu, ustawiać sobie procent przysłonienia. No i wyposażenie tego auta też jest fajne, bo ma to, co mi zależy, adaptacyjny tempomat, że sobie ustawiam, prawda, ma asystenta pasa ruchu, że tam jak się zagapię na przykład na radio, to nie wyjadę na pobocze. Asystent ten prędkości mi pozwala to. Ale czekaj, bo zanim dojedziesz do domu, nie powiesz o najważniejszej rzeczy. Słuchajcie, to auto ma aplikację i ta aplikacja ma dosyć sporo funkcji sterowania tym samochodem. Tak. Możecie sobie go podgrzać przed wyjściem, możecie wiele rzeczy zrobić zdalnie. Mało tego, ten samochód pokazuje Wam indywidualne ciśnienia w oponach. Wyobraźcie sobie europejski samochód w tym przedziale cenowym z takimi funkcjami. No ma możliwość podgrzania auta przed wyjściem z domu. W zasadzie on ma kartę tutaj LTE zainstalowaną, więc mogę, będąc nawet na drugim końcu świata, go podgrzać, żeby się na przykład śnieg na nim stopił. Ma możliwość zdalnego podgrzewania baterii, przygotowania do jazdy. Lokalizacja pokazuje, jaki jest zużycie energii. No, ciśnienie w kołach, takie podstawowe funkcje. No dobra, ale teraz jak jechaliśmy, to wydarzyła się rzecz, którą nazywasz z kolei negatywną. Czyli wiesz, o co mi chodzi. To na co narzekałeś najbardziej chyba, jak żeśmy rozmawiali, czyli zawieszenie. Tak, no zawieszenie jest dziwne. Ja już autami jeżdżę 25 lat ponad. Praktycznie codziennie. Przejeździłem bardzo dużo kilometrów i to jest pierwsze takie auto, w którym się spotykam z taką charakterystyką zawieszenia, która jest zarówno twarda, ale to nie byłoby problemem, natomiast ona jest twarda, która traci amortyzację. Bo to auto, jakbyśmy wyjechali tutaj sobie na drogę szybkiego ruchu, po przekroczeniu gdzieś 90 na godzinę, to zaczyna tak podskakiwać i się czujemy, jakbyśmy, nie wiem, rowerem po takiej tarce jechali. Wiesz co, ja powiem Ci, owszem, zgadzam się z Tobą, że zawieszenie jest twarde. W mniejszych samochodach chińskich ogólnie zauważyliśmy taką specyfikę, że tak jest. Z jakiego powodu to nie wiem. Natomiast to, o czym mówisz, może być powodem tego, że ten samochód jest po prostu aerodynamicznie słaby. Tak, to co żeśmy widzieli na teście podnośnikowym. Czyli w momencie, kiedy ta prędkość zaczyna rosnąć, opory związane chociażby z tym tylnym zderzakiem mogą być naprawdę duże. I one mogą powodować takie falowanie, wiesz? Być może, natomiast zaraz zobaczysz na jakichś progach, jedziemy, albo jak są jakieś nierówności, no to czuć takie tłuczenie, zawieszenie jakby, nie wiem, ono miało już 100 000 kilometrów przebiegu. A czyli takie jakby odbijanie tenisa, coś taki dźwięk? Okay. Tak, Rozumiem, no to jest dziwne i to mnie najbardziej zastanawia. No jeszcze są takie problemy z zasypianiem auta przy ładowaniu. Gdy od razu się nie podłączy ładowarki, tylko powiedzmy powyżej godziny, bo testowałem to do godziny działa, powyżej godziny już nie działa. Wtedy auto zasypia w taki twardy sen i podłączenie ładowarki go nie wybudza, ale jest na to sposób, już znalazłem. Z aplikacji? Z aplikacji odpalam na chwilę ogrzewanie w aucie.
wyłączam je i wtedy można ładować, tylko wiadomo, to trzeba ręcznie zrobić, a mi zależało na tym, żeby to auto się samo ładowało w nocnych taryfach po taniości. Jasne. Już wiem mniej więcej, w czym tkwi problem. W sensie, niestety jest to system, który, jeżeli dobrze myślę, to postaramy się sprawdzić. Jest to system ze starszych samochodów elektrycznych, gdzie samochody po prostu po pewnym czasie wchodziły w taki właśnie stan uśpienia, rozłączały zasilanie z wysokiego napięcia i przy okazji jakby, żeby nie zużywać akumulatora 12V, to absolutnie wyłączały wszystkie systemy i usypiały. Bo w innym wypadku to była też częsta wada starszych samochodów, że one rozładowywały 12V akumulator. A co ciekawe, znalazłem na pewnym forum, gdzie Włosi dyskutowali na ten temat, że ten problem pojawił się dopiero po upgrade'zie softu i No, dokładnie. ja soft upgrade'owałem i taki feature włączyli, nazywając, zrobili buga, nazywając to featurem, że jest wyjątkowa oszczędność energii, no i jest taka oszczędność, że to auto już się nie wybudza. Także Tak, to jest słabo. absolutnie, znaczy rozumiem funkcjonowanie tego, zakładam, że prawdopodobnie zrobili to dlatego, że zaczęły się pojawiać problemy z za szybkim zużywaniem się akumulatora 12V, ale to ja może uda mi się ten test zrobić, wiesz, jak będę go testował przez weekend. Także w ogóle super, bardzo Ci dziękuję w imieniu swoim i widzów, bo ten samochód naprawdę wzbudza dużo emocji. Faktycznie jak jechałeś teraz przez te studzienki, to było słychać takie lekkie odbijanie. Tak A jakby teraz będziemy przez tory jechali, o, Dobra. tu wjadę za mną. Tak, jest coś takiego. No tu jeszcze nie tak mocno, ale przez tory będziemy przejeżdżać teraz. To jest takie delikatne, luźne zawieszenie. To jest takie właśnie, jakby luźne zawieszenie było. Chociaż tutaj Nie jeszcze przesadzaj. nie jest tak źle. Jakbyśmy na jakieś dziury wjechali. No nic, może się rozrusza to zawieszenie. Niektórzy mechanicy tak mówią. Panie, to się dotrze, jeździć, obserwować. Teraz Dobra, lecimy, będą słuchajcie. odczucia z jazdy. O, To jest to bujanie? Nie. tak. Dziwne. No to jest Bardzo dziwne. prosta droga, ekspresówka, a auto tak chodzi. No, faktycznie buja. Bardzo dziwne. To widać. A dziś odczuwasz to też na kierownicy? Nie. Czuję, jakby całe auto tak chodzi. Kurde, powiem Ci, że dziwna strasznie sprawa. No jedziemy teraz 105 na godzinę. Jaka jest maksymalna prędkość? 130. Okej. Odcięcie elektroniczne jest. Więc to mnie najbardziej zastanowiło, no bo to tak nie powinno być, prawda? No nie, jest odczucie tak jakbyśmy jechali, jakby to były cały czas wyboje takie, ale bardzo symetryczne, czyli po prostu jest jakaś powtarzalna operacja, która powoduje, że coś z tym samochodem się dzieje. Słuchaj, zajrzymy, pomyślimy, co to może powodować. Na początku myślałem, że mówisz o wrażeniach związanych z obniżoną aerodynamiką. Natomiast niekoniecznie to musi być tak, bo z aerodynamiką tego tylnego zderzaka jest tak, że pamiętaj, on bierze na siebie impet powietrza i wypuszcza je dołem, czyli on się cały czas tam faluje. Więc to może być to, Ale to jest regularnie tak. ale to właśnie to jest to. Bo jak zwalniasz, to zobacz, że to znika. Teraz na asfalt wjechaliśmy, jest trochę lepiej, ale no, może jest trzeba dużo. przywiązać zderzak z tyłu na jakieś opaski i zobaczyć. Nie, ale jest dużo lepiej teraz. No, tylko się delikatne jakieś pojawią nierówności i on w turbulencję To wpada, jak tak samolot. jakby jednak zawieszenie miało jakiś taki problem. No właśnie. A nigdzie nie znalazłem na żadnych forach ani grupach informacji, że ktoś na to narzeka. Więc no, zdziwiło mnie to. Słuchajcie, mamy teraz panią prezes ze mną i zaczynamy od testu terenowego. Właściciel narzeka na problemy z zawieszeniem, takie, że ten samochód no trochę skacze, jest taki mocno twardy. Tak tyłek jakby podskakuje. Zauważyłam to. Mi się wydaje, że on cały podskakuje. Jedziemy po dosyć mocno wymagającym terenie, także jak widzicie, cały czas mamy tutaj jakieś przeboje. W tym samochodzie jest lepiej niż w trójce. Tak? Tak. Ale rzeczywiście ja miałam wrażenie, jak ten Ale w tej jechałam, trójce na przykład standard range też? tej, którą my mamy i w którą Feniksie. jechałam. Tak? Tak. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście jest jakiś mikroluz w tym zawieszeniu. W sensie takim, że czuję takie odbijanie. Tak, z tyłu, tak jakby podrzucało. Tył. Ja to czuję właśnie z przodu, o dziwo. Okej. Młody z tyłu. A, 2 do tak. 1. Szczególnie, że młody siedzi z tyłu, także... Ale jak na taki mały samochód, no bardzo fajnie, no bo przede wszystkim mamy tutaj już zawieszenie jednak mimo wszystko troszeczkę lepsze niż to, co było w centro. Tak, i lepiej jest niż w Ionie, bo ja tędy często jeżdżę różnymi samochodami. Ale Ionowi tak trzeba zrobić remont zawieszenia. No,
Jak na takie małe auto, to muszę powiedzieć, że jest dobrze. Mimo iż oczywiście fakt jest taki i potwierdzam to, co właściciel mówi, że ten samochód ma takie dodatkowe, taki jakby mikroluz, czyli tak jakby gdzieś był na jakiejś gumie luz, on się kasuje i dopiero wtedy pracuje zawieszenie. Takie jest moje wrażenie. I ten samochód ma też taką tendencję do wibrowania powyżej 90 na godzinę. To pewnie też sobie stestujemy, jak będziemy robić test od 0 do setki. No ale Patrycja, jak już jesteśmy tu razem, no to powiedz mi, jak ty ten samochód w ogóle oceniasz? Bo jechałaś już nim kawałek. Jechałam kawałek w porównaniu do na przykład Aimiewa czy tam Iona, wydaje mi się mniej dynamiczny. Możliwe? Może troszkę Ja tak, nie wiem, chociaż ja nie wiem, jakie jest pochodzenie tego samochodu. To jest Chińczyk? to jest tak naprawdę Chińczyk, tak. Znaczy to jest Stellantis, to jest samochód z firmy Leapmotor i Stellantis wykupił dosyć dużo udziałów w Leapmotor i z tego co kojarzę, Stellantis dystrybuuje ten pojazd w Europie. A przepraszam, muszę włączyć te dźwięki. Tutaj mi właściciel na szczęście pokazał, jak się tego pozbyć. O. Zwłaszcza, że te dźwięki są nieadekwatne do znaków na drodze, to ja już sprawdziłam. No to, ale to też w większości chińskich samochodów po prostu to rozpoznawanie znaków, czy tam te znaki zaszyte w nawigacji są po prostu zupełnie nieadekwatne. No ale dobrze, jeszcze dodam Ci, żebyś tak wszystko... Nie, do tego jeszcze a propos tego, że to może jest to, co mówiłeś już wiele razy, że Chińczycy specjalnie ograniczają moc tych samochodów, żeby się tam nic nie niszczyło. Tak, szczególnie... Bo w porównaniu właśnie do tego chociażby Aimiewa, którym jeżdżę często, no to tamten ma taki jest zrywniejszy, a ten tak płynnie, żeby nie powiedzieć, że powoli przyspiesza. Nie no, przyspiesza fajnie. Jak na ten rozmiar samochodu to jest całkiem nieźle. Porównując do na przykład Iona 5, którego testowaliśmy, to uważam, że jest spoko. Masz rację to, co mówiłaś w kontekście ograniczania przyspieszenia, bo tutaj mamy napęd naprzód to raz, czyli półosie są narażone, a dodatkowo półosie są asymetryczne, czyli jedna jest dłuższa, druga krótsza, więc są pewne różnice w prędkościach kątowych na zakrętach, więc na pewno jest takie ograniczenie. Więc tutaj się na pewno z Tobą zgadzam i Chińczycy ewidentnie w większości samochodów stosują ten trik, a w Aimiewie, jak wiesz, mamy napęd na tył, więc tamte półosie są narażone na siły skrętne, więc... Zrobiło mi się gorąco. No bo jest gorąco. No, wcześniej ja nie potrafiłam sobie tego powłączać. Tak, ten żeby... samochód ma grzałkę PTC, nie ma pompy ciepła. Ta grzałka według tego, co tam rozmawiałem z właścicielem, zużywa maksymalnie do 2 kW. Tak czy siak nie tłumaczy to dosyć wysokiego zużycia w tym samochodzie. Właściciel mi pokazywał i tłumaczył, że na mieście to jest powyżej 20 kWh na 100 km, czyli bardzo dużo. To jest tak jak Tesla Y, nawet może troszeczkę więcej. Na trasie 18, czy tam nie, chyba mówił albo 16, albo 18, co i tak jest bardzo dużo, no nie wiem, czy pamiętasz, jak jechaliśmy... Tak. Ale wiesz, to z drugiej strony, jak ja patrzyłam na to, jak kilometry schodzą, bo on mi tam pokazywał zasięg, no to wydawało mi się, że on jest jak najbardziej realny. Tak, to jest bardzo prawdopodobne, że zasięg jest realny, no bo mamy teraz 40%, pokazuje 90 km i chyba Leapmotor chwali się tym, że ten samochód jest w stanie przejechać 250. No pamiętajmy, że samochód jest lekki, ma tonę 200, jest mały i ma dużą baterię jednak, bo 37 kWh jak na taki mały pojazd, no to jest 3 razy tyle, co ma Ion. Okay, czyli te 250 wydaje się absolutnie realne. To jak najbardziej. Troszeczkę niżej się siedzi, ja nie wiem, czy te fotele... Niż w Ionie? Tak, bo jak wsiadam w Ionie, to wydaje mi się, że siedzimy tak wyżej, o tak, w stosunku do na przykład maski. Może tak jest, wiesz co, tutaj można się z niej sobie podnieść też. Można? A, nie wiem, czy widziałeś, co tu się w ogóle dzieje, zobacz. No to widziałam już u Ciebie na relacji, ale nie wiedziałam, że można podnieść te siedzenia. Można sobie podnieść, ja jeszcze zobaczę ile. O, dużo. Widzisz, to jest maksymalne podniesienie. To wydatnie zwiększa jakby moją wysokość siedzenia. Ja też wolę się wyżej siedzieć, więc masz rację. Jestem maksymalnie do tyłu odsunięty. No to jest fajna sprawa. Mogę sobie jeszcze regulować. Wszystkie regulacje są oczywiście manualne, ale mimo to. No. A wiesz co on jeszcze ma? Nie wiem. Tempomat adaptacyjny i trzymanie pasów. Wyobrażasz to sobie? W takim samochodzie. To mi się bardzo podoba. Tak, to Tesli tego brakuje. Tesli tego brakuje i w tak tanim samochodzie, no to jest naprawdę rewelacja. Tak tanim, a jednak nie jest to tandetny wóz. Jak tak sobie patrzę na te plastiki, pamiętasz Renault 5, nad którym wszyscy tak się zachwycają, że jest super? No to ja bym powiedział, że tutaj jest porównywalnie, jeżeli chodzi o wnętrze. No, na pewno nie trzeszczy, nie słychać tego trzeszczenia. Tutaj nie, no plastiki są całkiem ładnie zwykłe, wykonane. Nie jest przesadzone, nie jest tu na, brzydko powiem, naćpane, że tak powiem, tymi gadżetami. Jest tak w miarę schludnie. Nie wiem, po co jest start-stop, ale okej, już jak jest, to niech będzie. No i manetki ma takie jak Tesla, więc to też mi się podoba. Tak, to też pomaga właśnie to, że mamy te manetki takie jak w Tesli i nie włączam jak w większości samochodów przy ruszaniu w testowych wycieraczek. Tak.
Wyświetlacze też mi się podobają. Co prawda są glossy, ale no to nie jest przynajmniej taka cholerna jak tandetny AliExpress. Nie wiem, czy pamiętasz w MG4 jak testowaliśmy, czy w niektórych nawet Xpengach, czy w tych wszystkich Omodach. To jest taki telefonik, ewidentnie wklejka z AliExpress, a tutaj jeden i drugi ekran raz, że są bardzo do siebie podobne. Dwa, że są w miarę wyraźne. Co prawda jak świeciło słońce, to ten glossy, znaczy to pokrycie takie błyszczące, no przeszkadza. I tutaj mogliby to załatwić. Który to tak miał załatwić? Chyba MG miał tak załatwione, że miał taką fajną kontrastowość. Też miało takie błyszczące ekrany, ale miało tak wykontrastowaną tą grafikę, że po prostu wszystko było dobrze widać. Czyli było bardzo ciemne tło, bardzo jasne i bardzo takie piktogramiczne, tak to bym określił, ikony. Nie jakiś tam tutaj jak rysunek samochodu, tylko po prostu taki piktogram i to fajnie się po tym nawigowało. Tutaj jest tak trochę, taki ala tablet trochę jest. Niestety nie ma CarPlay, także tutaj jest trochę problem. W ogóle jedziemy teraz sobie, jest sobota i co drugi samochód to jest samochód elektryczny, nie wiem czy No taka, zauważyłeś. tak, właśnie to tak przy okazji kątem oka widzę, że strasznie dużo elektryków jest w Warszawie. Mi się wydaje, że te buspasy już w przyszłym roku to już będzie, już są Tak, tłoki. już są, tak, już na buspasie jest spokojnie, ale no zobacz, no co drugie No, auto jest elektryki, następna to nie Tesla. tylko Tesla, tylko najróżniejsze samochody. Bo kiedyś jeszcze na początku to było tak, że dużo Tesli było, a teraz to już po prostu cała gama samochodów. No zawieszenie faktycznie ma taką znowu jakiś elektryk. To zawieszenie ma tendencję do takiego hałasowania Słychać, trochę, tak. jest takie... Nie? Bo może wy też to słyszycie? My na pewno to słyszymy. Ale nie, fajnie, dynamicznie porusza się, jest bardzo kontrolowalny ten samochód. Na zakrętach trochę się wygina, no ale to jest mała buda, więc no, umówmy się, rozstaw osi nie jest za duży. Kierunkowskazy normalne, nie to co w chińskich, wiesz o co chodzi? Jak w Tak, chińskich. tak, ale w tym samym momencie chciałam tu powiedzieć, że nie są takie wkurzające. Jestem pod takim wrażeniem tego samochodu, że boję się, że będę nie... oczywiście nikt nie jest obiektywny, każdy kto coś ocenia w jakiś sposób to odnosi do swojego z punktu widzenia, czy tam swojej perspektywy, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym autem. Znaczy oczywiście z perspektywy ceny, tak? Bo gdyby ten samochód kosztował 130 000 jak Renault 5, to dostałby pewnie słabą recenzję. Ale tutaj mamy 50 000 różnicy do takiego samochodu jak Renault 5, a dostajemy wcale nie gorsze auto. A jeszcze jak można dostać dofinansowanie, no to rzeczywiście już wychodzi. No. Jak maksymalne dofinansowanie zbierzesz na takie auto, to wychodzi ci 30 parę tysięcy złotych. No to jest po prostu za darmo. Tak. Do używanej Tesli za to nie kupisz. Słuchajcie, no to podchodzimy teraz do tego, co lubimy najbardziej, albo może nie wiem, niektórzy może lubią najbardziej, czyli testu od 0 do 100. W tej chwili, tak ogólnie jeszcze wyjaśniając, samochód ma 3 tryby: standard, sport i eco. Na trybie eco nie będziemy testować przyspieszenia, bo to jest oczywiście bez sensu, natomiast będziemy testować w trybie sport i w trybie standard. W tej chwili mamy tryb sport. Oj, chyba nie będzie 12 nawet. Że mamy setkę, ale słabe przyspieszenie. Spodziewałem się czegoś więcej po tym trybie sport. On fajnie tak zbiera z dołu, ale ogólnie przyspieszenie już jak już jedziemy tam powyżej paru 10 na godzinę, to jest słabo, ale to chyba tak podobnie jak AMF. AMF też zdycha powyżej 50. Musimy zrobić nawrotkę. No typowy miejski samochód, no. Ognia. To odnoszę wrażenie, jakby było lepiej. Ale to może tylko wrażenie. Nie, tak jakby szybciej. Może tu pod górkę jechać dlatego. Czy ja wiem? Kawałek. Może. No dobrze, mamy stestowany standard, mamy stestowany sport. Eco już nie będziemy testować, natomiast przełączę na Eco i zobaczę. No, nie ma jakiejś tam dużej różnicy. Trochę odnoszę wrażenie, że czasami te tryby w tych chińskich samochodach to są takie, żeby były. Bardzo też dziękujemy właścicielowi pojazdu za udostępnienie. Fajna sprawa, że udostępnił mi aplikację, że mogę Wam pokazać, jak ta aplikacja działa. Dlatego cenię sobie właśnie testy od użytkowników, rzeczywistych użytkowników samochodów. Nie lubię testować samochodów prasowych, bo one często są w jakiś sposób tam ulepszane, to są najbardziej wypasione wersje i to zaburza nam percepcję. Dlatego wolę na przykład od dealerów brać samochody testowe, sprzedażowe, ale takie w podstawowej konfiguracji, bo one nam pokazują tak naprawdę, gdzie jest ten nasz jakby krąg zainteresowań, jeżeli chodzi o cenę, tak jakby szerszej masy odbiorców.
A jak już bierzemy od użytkownika, no to jest w ogóle super, no bo dodatkowo mamy jeszcze jego opinię, możemy od niego trochę informacji się dowiedzieć, więc to nam bardzo, bardzo ułatwia też cały ten test i go bardziej uwiarygadnia, w moich oczach przynajmniej, także super. Przystępuję do testu samochodu Leap Motor. Tak na pierwszy rzut oka z zewnątrz to ten samochód wydaje mi się być nieco większy od samochodu na przykład Mitsubishi AMF. Natomiast w środku już nie sprawia takiego wrażenia. Także zapraszam Was do środka. Drzwi przednie otwierają się bardzo szeroko. Wnętrze jest takie przyjemne, bardziej minimalistyczne niż rozbudowane. W tej chwili mam fotel maksymalnie odsunięty do tyłu. Także większe osoby mogą mieć niestety problem. Mamy przyciski na kierownicy. Manetkę, takie jak ja lubię, do zmiany biegów przy kierownicy i do wycieraczek. Tutaj jest jeden ekran, a tu drugi ekran. Samochód odpala się przyciskiem start-stop. Akurat dzisiaj mamy taką pogodę, że jest w miarę pochmurnie, więc od tego ekranu się mocno nie odbija. Chociaż zobaczcie, że on jest taki glossy. Zastanawiam mnie to, jak to będzie, jak będzie mocno świeciło słońce. Czy będzie coś w nim widać, czy będzie raczej się odbijało. Dużo funkcji w tym samochodzie jest sterowanych ręcznie. Jak na przykład tutaj nawiewy. Kierunek nawiewu, tak? To trzeba sobie ręcznie ustawić. Tak samo fotele. Zaraz wysiądę i Wam pokażę. Tutaj mamy regulowanie oparcia. Tutaj natomiast przesuwanie. Teraz jest maksymalnie, tak jak mówiłam, maksymalnie odsunięty fotel do tyłu. I od razu Wam pokażę, ile wtedy miejsca jest z tyłu dla pasażera. No nie za wiele. Z ekranu można sterować różnymi opcjami. Tutaj mamy sterowanie pojazdem i ustawienia systemu. Chciałabym Wam to jak najlepiej pokazać, ale tak jak mówię, no odbija mi się tutaj wszystko. Mamy tam sterowanie takie na szybko światłami, odblokowywanie ładowarki, jasność ekranu i tak dalej. Można powiedzmy ją trochę zmniejszyć lub ustawić na auto. Mamy ustawienia oświetlenia, jazdy. Tak jak już wspominaliśmy, są 3 tryby: standard, sport i eko. System wspomagania kierowcy. Tutaj są różne do poustawiania. Ustawienie połączenia. O, przepraszam, tutaj coś, co akurat mi się przydaje. Nie wiem, czy mi się uda to przybliżyć. Ostrzeżenie o rozproszeniu uwagi można wyłączyć i dźwięk ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości. Takie przydatne funkcje. Są ustawienia ładowania, sprawność techniczna pojazdu, dane dotyczące podróży i zużycia, ustawienia przycisku, tutaj chodzi o pilot, i dotyczące przeglądu. No i mamy ustawienia systemu. Sieć bezprzewodową, dźwięk, ustawienia głosu, pamięć, oprogramowanie, przepraszam, akurat wysunęłam nie to, co trzeba, informacje ogólne. Także to jest takie. I mam też sterowanie klimatyzacją. W podstawowym zakresie. Z ciekawszych rzeczy, tutaj u góry, wspominaliśmy już o tym, samochód ma automatycznie zasłaniany szklany dach. To jest coś, co jest bardzo fajne. Popatrzcie. I jak jest bardzo, bardzo słonecznie, to można sobie w całości zasłonić. Można częściowo. Lub całkowicie. Także to jest bardzo fajna funkcja. To już drugi samochód, który widzę z tą funkcją i mi się bardzo podoba. Fotele są materiałowe, ale to akurat ja osobiście uważam, że to jest zimą praktyczniejsze.
Tutaj jeszcze mamy gniazdo 12V i 2 gniazda USB. I tutaj fajnie, Wam pokażę zaraz, fajnie tutaj można wrzucić, jest miejsce na telefon. Także można tu sobie trzymać telefon. Jest schowek tradycyjnie. No i tył. To jest auto 4-osobowe. Tak jak mówiłam, no z tyłu jest przy odsuniętych maksymalnie do przodu, tych przednich fotelach maksymalnie odsuniętych do tyłu, jest tam trochę mało miejsca. Bagażnik na podstawowe zakupy. Większe bagaże na jakąś podróż, no to chyba tylko dla jednej osoby by się tu zmieściły. Przyznam szczerze, że nawet pies by tu miał problem, żeby się zmieścić, bo tutaj jest, dochodzą drzwi bezpośrednio, także tu tylko z tyłu jakieś nieduże bagaże, jakieś nieduże zakupy. Do ładowania jest z przodu, nie wiem, czy to już Wam Bartek pokazywał. Tutaj mamy AC i DC, także tak to wygląda. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać coś, co mi się bardzo podoba, a mianowicie zasięg tego samochodu. Po pierwsze jest on duży, jak na takie małe auto, ponieważ tutaj pokazuje mniej niż 1/3 baterii, a zasięg 67 km, więc oznaczałoby to około 210 minimum kilometrów przy pełnej baterii i to zimą przy włączonym ogrzewaniu, więc to jest całkiem spory. Podejrzewam, że nawet z 300 km mógłby zrobić, jak jest cieplej. A druga rzecz to, że ten zasięg jest bardzo realny, powiem Wam, bo nie jest tak, że pokazuje 67 i tyle się nie przejedzie. Rzeczywiście pokazuje przejechany dystans i to zużycie jest takie bardzo, bardzo realne. Także jak pokazuje 67, no to jest szansa, że się przejedzie 67. Słuchajcie, jeszcze taka rzecz, o której zapomnieliśmy, czyli zajrzeć pod maskę. Tutaj pod maską akurat jest trochę miejsca, więc wydaje mi się, że można byłoby sobie zakupić franka i z tego, co zrozumiałem, można w Chinach normalnie takie franki akcesoryjne kupić i tutaj, jak dobrze się przyjrzycie, nie mogę niestety pokazać, bo muszę ręką trzymać, bo nie znalazłem żadnej podpory, ale ewidentnie są mocowania i tu, i na podszybiu. Można było sobie zamontować małego franka na kable. Tutaj nawet bym podejrzewał lekką konwersję ze samochodu spalinowego. Nie ma tu żadnej zaawansowanej technologii, ale jest wszystko, co być powinno. Także tak to właśnie, moi drodzy, wygląda. Akumulator kwasowy, niestety. Będziemy ładować. Robimy próbę ładowania. Mamy CCS-ika. Nie wiem, czy to widać, pewnie nie za dobrze. O, jest CCS-ik i zaraz będziemy ładować. Chciałem Wam pokazać, korzystając, że jedziemy przez taką ciemną okolicę pod naszym domem, gdzie nie ma świateł, jak fajnie sobie radzą tutaj lampki. Zobaczcie, to są światła mijania, czyli po naszemu krótkie, a zobaczcie teraz, jak włączę długie. Nieźle, co? Dobrze, lecimy. Będziemy testować tempomat adaptacyjny, prawdopodobnie też z opcją trzymania pasa, także włączam tempomat 70 na godzinę, będziemy wkurzać ludzi i zobaczymy, czy trzyma się pasów. Trzyma się. Odbija się co prawda, ale się trzyma. A, znacie ten standard? Z Oplamoki chyba jeszcze, ale... O. Widzicie? Odbija się od pasa do pasa. Tu już trochę zjechał.
kończyć, bo nam się kończy pas. Fajna sprawa jest też taka, że on w ogóle nie rozłącza. Także jedzie i jedzie i się odbija od tego pasa. Także no... Dobrze, zaraz jeszcze spróbujemy wywołać ten efekt. O, jest wibracja. Czujesz to, Patrycja? No ja nie wiem, czy to droga, czy to jest ten Nie, samochód. to nie droga, to samochód. No zobacz, jak zwalniam. O. Nie, to chyba droga tutaj. Widzisz? No. Dobrze, pojedziemy jeszcze, zobaczymy V-Maxa. Moi drodzy. Samochód do 133 rozpędza maksymalnie. Jedziemy oczywiście maksymalną dozwoloną prędkość, żeby nie było. Jest dobrze. Fajnie się trzyma drogi. Taka ciekawostka, którą zauważyłem w chińskich samochodach, tak przy okazji tutaj mamy ładowarkę Platinetu. Ciekawostka jest taka, że w chińskich samochodach często jest tak, że w momencie, kiedy otwieramy samochód, to wstrzymuje nam się ładowanie i możemy rozłączyć kabel, czyli wyciągnąć wtyk z gniazda. Jak załączamy, to będzie słychać. O, załącza nam się blokada, samochód się też przy okazji zamyka. I jeszcze raz. Pyk. Leapmotor T03. Coraz bardziej lubię ten samochód. Nadszedł czas, żeby przejść do parametrów technicznych testowanego egzemplarza. No i jeżeli chodzi o jego wymiary, bo od tego zazwyczaj zaczynamy, no to mamy samochód, który jest długości 3,62 m, szerokości ma aż 1,65 m, a wysokości 1,57 m, prawie 1,58 m. Także jak na swoją bryłę jest całkiem wysoki. Spory rozstaw osi, 2,40 m, przy tak niewielkim rozmiarze pojazdu to akurat całkiem sporo. Masa własna pojazdu to prawie 1200 kg, a dokładnie 1175 kg. Dopuszczalna masa całkowita to 1475 kg. Prędkość maksymalna ograniczona do 130 km. Przyspieszenie podane akurat w dwóch przedziałach. Od 0 do 50 km na godzinę w 5 sekund, od 0 do 100 km na godzinę 12,7 sekundy. Jak jest naprawdę, to oczywiście widzieliście na teście. Kolejny kluczowy parametr pojazdu to oczywiście bateria. Tutaj mamy baterię LFP o pojemności 37,3 kWh, co według producenta powinno nam zapewnić 265 km zasięgu. Przy takim spalaniu, jakie deklarował właściciel i takim, jakie nam wyszło, myślę, że bardziej jesteśmy w okolicach 200 km niż 265. Moc ładowarki pokładowej to 6,6 kW, czyli jest to ładowarka, którą pamiętamy jeszcze z czasów Nissana Leafa. Aczkolwiek przy tak niewielkiej baterii musimy pamiętać, że ładowanie zajmie nam maksymalnie 5 godzin od zera, natomiast do 80% w okolicach 3 godzin. Maksymalna moc ładowania DC to 45 kW, no i tutaj prawie możemy znaleźć potwierdzenie w naszym teście. Chyba maksymalna moc, jaką nam się udało uzyskać, to było 39 kW, więc jest realna szansa, że ta ładowarka byłaby w stanie, czy tam inaczej, ta bateria byłaby w stanie przyjąć nawet i 45. Jeżeli chodzi o resztę parametrów technicznych, no to moc maksymalna jednostki napędowej, która jest oczywiście jedna, dodatkowo mamy napęd na przód, to 95 koni mechanicznych, czyli 70 kW, a moment obrotowy to 158 Nm, oczywiście dostępnych od razu. Co do gwarancji, producent daje nam 3 lata lub 100 000 km pełnej gwarancji. Natomiast jeżeli chodzi o akumulator trakcyjny, mamy 8 lat lub 160 000 km. Na zakończenie chciałem jeszcze poruszyć dwa bardzo istotne aspekty związane z tym pojazdem, które są bardzo decydujące też, jeżeli chodzi o jego wartość dla Was, czyli dla klientów. Pierwszą taką wartością tego samochodu jest zdalny dostęp przez aplikację, który jest naprawdę fajny, rozbudowany i ta aplikacja daje nam bardzo zbliżoną, oczywiście nie tak szeroką, ale zbliżoną funkcjonalność do tego, co możemy osiągnąć w Tesli. Czyli możemy sobie sparować telefon jako kluczyk, możemy samochód podgrzeć zdalnie,
Widzimy parametry ładowania, tak, widzimy gdzie samochód się znajduje i możemy do tego samochodu znawigować. Także to jest bardzo przydatne i jak na tak tani i drobny samochód jest to naprawdę wręcz zaskakujące dla mnie, że ta funkcjonalność jest dostępna, no bo to jednocześnie potwierdza, że ten samochód jest w ciągłym dostępie do internetu. Drugim takim parametrem, który zaskakuje i chyba najbardziej, jeżeli chodzi o ten samochód, to jest jego cena. W tej chwili cena promocyjna tego pojazdu bez jakichkolwiek dopłat to 74 900 zł. I teraz zwróćcie uwagę na to, że w sytuacji dopłaty do przedsiębiorstwa jednoosobowego ta cena na koniec dnia wychodzi nam 44 900 zł, a w sytuacji osób fizycznych 39 900 zł. To jest naprawdę niesamowicie niska cena. Jak rozmawiałem z właścicielem, to doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, że nawet bez dopłat, gdyby ten samochód kosztował w okolicach 50-60 tysięcy, to i tak byłby niesamowicie dobry wybór, więc z dopłatą to jest naprawdę rewelacyjna oferta. Muszę mu wystawić bardzo pozytywną ocenę, pomimo pewnych niedoróbek technologicznych, ten samochód jest po prostu tak tani, że wymiata. A już na sam koniec chciałem bardzo serdecznie podziękować właścicielowi pojazdu, który przy okazji też prowadzi swój kanał na YouTubie, Zajki Vlog. Dostaniecie linka, bo jest to też tematyka motoryzacyjna i wszystkich, którzy chcieliby, abyśmy ich samochody przetestowali, serdecznie zapraszamy do zgłaszania się, bo dla nas testowanie samochodów, które są w normalnym użytkowaniu, jest dużo bardziej cenniejsze i myślę, że dla Was też jest cenniejsze na koniec dnia niż oglądanie samochodów prasowych czy od dealerów samochodowych. Także bardzo serdecznie zapraszam, zgłaszajcie się do nas. Pozostaje mi podziękować Wam za oglądanie, zaprosić do subskrybowania naszego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo Wasze subskrypcje bardzo mocno motywują nas do tego, żeby testować dla Was takie pojazdy i rozwijać nasz kanał. Trzymajcie się, cześć!